Nie dotykaj paluchy. This is some, Bez palca, bez palca. some. No przepiękne. To jest coś, co kocham. Noś helmet. Bądź bezpieczny. Witam serdecznie w odcinku numer 8 z Indii, szanowni państwo. Witam was jeszcze z pokoju, bo chcę wam pokazać pewien detal, który wczoraj mnie rozbawił do łez. Moi drodzy, zaczynamy 8 odcinek z miejscowości Bengaluru. W sumie w lokalnym języku chyba Bengaluru, bo Bengalur był z języka angielskiego. Zaczynamy. Zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, a ja was zabieram po taki dodatkowy room tour, który będzie ubogaceniem poprzedniego odcinka, w którym widzieliście całkowicie pokój. Ale pomijając, wyspałem się fest. Patrzcie na to teraz. Patrzcie, podchodzę do łazienki. No hit jakich mało. Tego wcześniej nie zauważyłem. Otwierasz. Pomijam jaki jest stan łazienki. Patrzcie, drzwi w łazience na skobel. Czajcie? Na skobel. I serio, ja się pytam, czy oni naprawdę nie mogli zrobić czegoś bardziej estetycznego w takim hotelu jak ten, który no fakt faktem reprezentuje jakiś poziom z punktu widzenia indyjskiego. Szok. To co, idziemy w miasto? A, zapomniałem. Skobel. Drzwi na skobel w nocy, żeby nikt nie wlazł. Wychodzimy na świat. Zobaczycie, jak wyglądają Indie tutaj. Witam. Zobaczcie, wszędzie coś sprzedają albo wszędzie oferują nocleg. Słuchajcie, przejdziemy tutaj. Hello guys. Przejdziemy tutaj sobie przez taki markecik. Zobaczcie, hello. To jest elektroniczny. A, widzisz, to się nazywa National Market chyba. Można tutaj kupić różne właśnie rzeczy. Od słuchawek po jakieś case'y. Słuchaweczki, perfumy, jednak tutaj jest tego więcej. No towaru, zobaczcie, tego jest cała masa i trzeba przyznać, że cenowo bardzo przystępnie. Idę za chłopakami, bo nie wiem za bardzo, gdzie mam iść. A, przepraszam panią. Okej, dobra. Wy chłopaki w tamtą stronę? No to ja idę w lewo. Szukać jedzonka. Słuchajcie, to miasto, to wiecie, to nie jest z przypadku miasto. To jest miasto, które liczy ponad 10 milionów mieszkańców i nazywane jest Indyjską Doliną Krzemową. Dlaczego? Dlatego, że tutaj powstaje bardzo dużo firm technologicznych, startupów, takich jak, wiecie, Philips, Google, jakieś ogólnie też są instytuty związane właśnie z badaniem kosmosu. Więc tego, tutaj się, słuchajcie, tutaj się dzieje. Czy ja wam już wcześniej pokazywałem tablice rejestracyjne w Indiach? Zobaczcie. Zobaczcie, takie białe. Takie, powiedziałbym, minimalistyczne. Minimalistyczne. Tutaj pan kokosy sprzedaje i fajurę pali. Ależ oni palą fajek, powiem wam. To jest jakieś po prostu nie do opisania. Nawet w hotelu z rana było fajury czuć. O co chodzi? Czemu akurat fajury? Czemu nie mogą użyć sobie tego betelu? Pamiętacie tę sytuację z Pune, kiedy poszedłem do hotelu i odmówiono mi rezerwacji? Ja złożyłem odwołanie, że mi ten hajs zwrócili po prostu, nie? No bo co, ja będę płacić za coś, z czego nie skorzystałem? I słuchajcie, dzisiaj dostałem wiadomość, że przepraszamy, ale panu nie oddamy pieniędzy, ponieważ było napisane w ofercie, że nie przyjmują obcokrajowców. Ale uwaga, jak to było napisane? To było tak ukryte, nie ma bata, że jak ktoś szuka noclegu i przegląda ofertę, to akurat dojrzy na dole schowany jakiś opis, że nie przyjmują obcokrajowców, tylko lokalnych. Nie ma opcji. No i oczywiście dalej z nimi tam jadę na ostro, że mi hajs zwrócili, a co? Co o tym myślicie w ogóle? Tu się trzeba przycisnąć. O tak, szeryfie. Tutaj tak jakby spokojniej się wydaje, co? Zobaczcie, jaki grubasek na banerze. Hindus.
No i właśnie, i tutaj mamy problem, tutaj mamy dysonans, bo ktoś z widzów napisał: kierowniku, nie nazywaj Indusów Hindusami, bo przecież nie wszyscy Indusi są wyznania hinduistycznego. No i dobrze, i macie rację, ale trzeba zaznaczyć, że nazywam wszystkich Indusów Hindusami, ponieważ w nomenklaturze naukowej używa się Hindus. I tego się trzymamy. Ale z punktu widzenia komentarza, który powiedział właśnie jeden z widzów i napisał, że no ale są tutaj muzułmanie. I to jest prawda. W Indiach jest 15% muzułmanów. Są Żydzi, są chrześcijanie i na przykład nazwanie muzułmanina Hindusem, no to jest, można powiedzieć, że może się wkurzyć, nie? No ale umówmy się, no nie będę przecież tutaj mieszał w głowach, jeśli akurat takiej potrzeby na dobrą sprawę nie ma. Ja wiem, że to jest poniekąd troszkę utrwalanie pewnego schematu nazywania jakiejś takiej, wiecie, nomenklatury, ale uważam, że można to w ten sposób uprościć. Z drugiej jeszcze strony można by było używać sformułowania Indyjka i Indyjczyk, czyli obywatel Indii. Ale powiem wam, że ciężko mi jest zapamiętać to, w sensie, żeby to było takie automatyczne. Zwróćcie jednak uwagę na to, jaki jest stan ulic. Pomimo bardzo dużej ilości ludzi nie ma sypu szeroko pojętego. No umówmy się. Co wy, takie Indie znacie? Z reguły jak ktoś wam pokazuje Indie, to pokazują wam Indie brudne i nieogarnięte. Co prawda, jak byłem 3 lata temu, chyba czy 4 lata temu, to najzwyczajniej w świecie wydaje mi się, że było brudniej. Teraz jakoś te Indie jakoś ewoluowały. Mam nadzieję, że kamery mi nie gwizdną. Czekaj, dobrze mnie widać? Chyba nie, źle nastawiłem. Poprawię. Dajcie chwilę. O tak, teraz będzie lepiej. Słuchaj, powiem wam tak. Na ulicach czasami zobaczycie takie osoby, które są głośne i wyglądają jak pięknie umalowane kobiety, ale kobietami nie są. To jest trzecia płeć w Indiach, nazywana hidżrami, i te hidżry, to jest dość ciekawe. Oni mają swoją taką przynależność społeczną. I tak, nie są dyskryminowani, znaczy trochę są, bo ciężko im znaleźć robotę, ale o co chodzi? Mają błogosławieństwo i tak, mogą błogosławić na plus, albo mogą rzucić klątwę. I teraz chodzą po ulicach, dotykają głów, błogosławią i chcą pieniądze za to. No bo w sumie ciężko im znaleźć robotę, bo w sumie są zdyskryminowani. Więc może uda się ją złapać na filmie, żebyście zobaczyli. Hello. I zobaczycie sobie. Ale jest ich trochę tutaj przy głównej ulicy. Dawajcie, idziemy. Żebym w nosa nie dostał zakręcenie ich. Ja też nie mogę mówić na głos, wiecie, hidżra, bo to w języku lokalnym też tak samo brzmi. Więc jeżeli ja to będę powtarzać, ja wam powiem o tutaj, to ci, dobra? No bo inaczej po prostu mogę dostać najzwyczajniej w świecie w zęba. Biżuteria. Hello. Zobaczcie, jaka piękna. I to nie jest drogie. What is the price, brother? 1500. 500? 1500. Ty, ja nie zrozumiałem, a wy? Zobaczcie, kochają, hinduski kochają po prostu biżuterię, zwłaszcza taką brązową. 500? This, what price? 800. 800. Te świecące krzyże aptek to powinni zlikwidować, bo one po prostu w Polsce są na każdym kroku. Powinni wprowadzić jakieś restrykcje związane właśnie z tym. Hello, brother. Co my tu mamy? Limonkę. Zemsta Hindusa murowana. 100%. This is to drink? Kurde, nie zaryzykuję. Poziom higieny minus 485. Nie jestem aż taki kozak. O,
Jakbyś taką kłódkę kupił, porządna, ciężka. Porządna kłódka. Tutaj pan ma, zobaczcie, przeróżne rzeczy. Tarka, masażer elektroniczny. To jest też masażer, nieco inny. Tu wyciskarki, tu masażer. Tutaj siteczka takie. Thank you. Który ten masażer? Ten srebrny może wam wziąć, co? Słaniaki. Narodu jest tak dużo, że aż nie ma jak wyciągnąć kamery. Musimy pójść, znaleźć miejscówkę, gdzie sobie zjemy coś, bo ja jeszcze śniadania nie jadłem. Wstałem po 12. Jakoś powiem wam szczerze, nie wiem dlaczego, ale zmęczenie, tak mnie bierze zmęczenie w tej podróży, a nie powinno, bo jestem po pierwsze wyspany, nie śpię w namiocie, nie śpię gdzieś tam po krzakach w buszu. Jem dobrze, piję dużo wody, naprawdę dużo wody piję. I nie wiem dlaczego tak jest, a nie inaczej, to takie samopoczucie. Słuchajcie, tutaj pan robi dosę. Dosa to taki placek, ja wziąłem kalidosę, czyli taką mniej pikantną. Proszę. Tutaj zobaczcie, no, kilka metrów kwadratowych chłopaki robią. O, tutaj ryż, tutaj pączuszki. Opora. Ah, yeah, this one. To jest opora. And Tu this is medu vada, udin vada. nieźle. Zobaczcie, na liściu. This is banana leaf. This is banana. Na liściu bananowca podaje ryż, rodzynki, jakieś ziółka, kolendrę tutaj widać. Liść laurowy tutaj lata sobie. A, zobaczcie, na sznurek zawinięte i na chatę. I elegancko. I to jest po prostu jedzenie, zobaczcie, przy samej ulicy. O, pan tutaj dosy, proszę bardzo. Sosidło mieszane. Dziękuję. Thank you. Proszę zobaczyć. To jest dosa. Tylko teraz, szanowni państwo, trzeba znaleźć miejsce, żeby to zjeść. Podejdę jakoś tutaj. O tak. Hello. Kurde, no nie ma jak za bardzo umyć rąk. Dosa. Sosy. No dosa to jest taki placek, no. Taki naleśnik. I tak, masz jeden sos. Spicy? Medium. Medium. So for me very spicy. Oh, you guys don't eat spicy. Oh, medium. Medium, then fine. Spicy. Ale piekło. Taki placuszek. O, ale idzie. It's You're spicy. speaking Polish. I speak in Polish with my people. You are recording or just Yes. Talking to someone? No. You are recording? Recording. Yes. I show dosa for people. How it looks. Pokazuję jak wygląda ta dosa. You don't find this kind of there. In Poland we don't have. Zobaczcie, liść banana, ale pikantne. Na Intel A daj spokój, panie. Poland. Na Intel Chyba nie do zjedzenia całkowicie, wiecie? Może z dalem, z soczewicą może to by przeszło, Poland country. ale do wszystkiego widzisz dodają papryczki. O, ale piekła. O, panie, ogólnie dobre było, ale piekło jeszcze dalej czuję. Amulet tutaj nad lokalem, żeby nikt żadnego zła nie przyniósł i żeby burdy nie robił. Thank you, sir. Żeby burdy nie robił. Amulety powszechne. Czy to na pojazdach, na motocyklach, na samochodach, na traktorach, w domach, w lokalach. Muszę coś zagryźć, nie wiem, goździka muszę zjeść, bo piekło jest piekielne. I to tak zostaje, wiecie, to nie zostaje tak na chwilkę, tylko to zostaje tak na długo. I to tak równomiernie się rozchodzi po całym ciele. Ależ... To również jest bardzo ciekawy case. Litrowa woda w sklepie kosztuje 20 rupieci. Rupieć to rupia indyjska. A w supermarkecie kosztuje 11 rupieci. I to jest woda słynnej marki motoryzacyjnej Tata. I oni za 11 rupieci
sprzedają wodę, która miała styczność z miedzią. Czyli ma odrobinę właśnie tego pierwiastka, który ma pozytywnie wpłynąć na zdrowie i na funkcjonowanie ciała. I to jest fajne. Ale różnica 9 rupieci, no dajcie spokój, ty. A jak babkę zapytałem, czemu nie sprzedaje za 15, tak jak jest na butelce, bo w Indiach wszędzie są ceny. Ona mówi, że recykling kosztuje. Tak, jasne. Recykling butelek. W sensie on jest ten recykling, ale to nie jest tak, że wiecie, że jest dodatkowa kaucja za butelkę. To nie tak jak w Polsce. Ty, tutaj jakieś słodycze sprzedają. John Kur Sweets. Zobaczmy, co mają. Jakie rzeczy. This is ice cream? What is the name? Woleci. No to zamówmy Woleci. Od pana. Ale zobaczcie, jakie migdały w pazłotku. Ale jajca, to może i to weźmiemy, co? Sir, can I please one? Yes, one this? Yes. One this? Mamy 2 przysmaki. Nazwy nie pamiętam, ale zaraz tutaj może kogoś zapytam. Sir, can you tell me the name? This is Jeera Laddu. Jeera Bardu? And Jeera this? Laddu. Lardu? This is Nie dotykaj paluchi. this is some Bez palca, bez palca. some cake. Okay, like this. Okay, thank you. This is comes only during the winter. In the winter? It will heat your body. Okay. Jeera, jeera. No, chciałem zapytać tylko o nazwę, a tutaj kolega mi doprawił, że tak powiem, palcem. Najpierw kulka sezamowa, biała. Że to się zimą je. Fajna, tylko sezamowa, nie? Mleko skondensowane chyba. A może i to mąka? Albo cukier. Te 2 ciastka tutaj w cukierni kosztowały, moi drodzy, 2 złote. Próbuję teraz tego ciastka z migdałem. O, tak on wygląda. A? Co to, sreberko z czekolady? Aromat różany czuć. Dziwne takie. Dziwne. Zjem migdała. How is it? It's good. This is better. This is very good. This 50-50. It has soft sweet. More, no, it doesn't have more sweet. You are from which country? Poland. Huh? Poland. Poland. Yeah. Taka robota. Jeździsz po świecie, próbujesz takich rzeczy z myślą, że nie będzie zemsty Hindusa. Czego by nie powiedzieć? Zobaczcie. Hinduskie targi z warzywami nie są oblepione muchami. Jest trochę much, nie ma co, wiecie, idealizować, że ich nie ma. One są, ale jest ich umiarkowanie mało. I względem na przykład tego, co możemy zauważyć w Afryce, to powiem wam, że no jest jakaś kolosalna różnica. I ktoś zaraz powie, kierowniku, ale temperatura. Dzisiaj jest 28 stopni. No tak, ale w Afryce też jest 28 stopni. I moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie kwestia, wiecie, higieny. Krowy w Indiach? Dobrze, że tutaj ta mućka się pojawiła. Krowy w Indiach, w tych rozwiniętych bardziej miastach jest zakaz chyba, bo ja krów nie widzę. Świętych krów, które na przykład w Delhi były na każdym kroku. Tutaj troszkę odbiłem, żeby pójść w mniej zatłoczoną część i odpocząć trochę, bo jednak powiem wam, że to daje mocno po uchu. Bóg Shiva, nauczyciel jogi, muzyki, który przekazuje milczeniem więcej niż można by było przekazać słowami.
bardzo często pojawia się w przestrzeni tutaj ulic w całych Indiach, nadając takiego charakteru spokoju, ale też będąc ważnym bóstwem, które jest czczone. I tam ma połączone tak dwa palce, kciuka i palca wskazującego. W ten sposób, tak, 3 pozostałe palce wyprostowane. Pierwszy palec, to co nas ogranicza, iluzja, skutki. I trzeci to ego. Zapomniałem, wyleciało mi z głowy. Kciuk to jest oznaka Boga, a palec wskazujący to jest oznaka indywidualności człowieka. No dużo jest ogólnie w tych obrazkach, w tych malowidłach na ulicach, dużo jest ukrytych przekazów. Uwaga. No i ktoś musi ustąpić tam. Słuchajcie, jesteśmy, nie powiedziałem tego, ale jesteśmy w starej części Bengaluru i chodzimy sobie właśnie tu, gdzie niegdyś było miasteczko, była wieś najprawdopodobniej i powstało miasto, które się rozrosło do tego, co mamy dzisiaj. Wiek XVI, Kempegowda tworzy miasto Bengaluru i szanowni Państwo, dziś to miasto jest podzielone na pety, można powiedzieć na pety. Pety to są dzielnice rzemieślnicze. I tak, masz dzielnicę, w której kupisz tekstylia, materiały, ubrania. Masz dzielnicę, gdzie kupisz makulaturę, gdzie kupisz zeszyty. Masz dzielnicę z elektroniką, tam gdzie byliśmy na początku odcinka. Masz dzielnicę stricte ukierunkowaną na jedzenie, na street food. Masz przeróżne dzielnice. Oczywiście ja na tych petach bardziej skupię się tych takich, powiedziałbym, bliższych kulturowo i tradycji. Hello bro. Niż na tych IT, wysokich wieżowcach, szklanych domach, niczym z przedwiośnia. W każdym razie skupmy się na tym, co indyjskie, a nie to, co znamy, moi drodzy. Tak myślę. Ale pani się dotleniła, w sensie włosy blond zrobiła. To tak wygląda nietuzinkowo, tak nietypowo w sumie, w przestrzeni, w której, wiecie, wszyscy mają czarne włosy. Oni mają czarne włosy. Hello! Oni mają tak czarne włosy, że powiem wam, normalnie jak węgiel. Chciałem ominąć trochę tą główną ulicę, ale niestety mi się nie udało. Z drugiej strony tak samo. Czemu oni nie są w pracy? Ja się pytam, środek dnia. Przepięknie to wygląda. Powiem wam, że to jest kwintesencja tego, po co się przyjeżdża do Indii i po co się podróżuje. Zobaczcie, w starych kartkach ciecierzyca. Tak jest. Tu bransoletki. Tu ziomek trzcinę cukrową wyciska. Tutaj ziomek na rowerze kokosy sprzedaje. No przepiękne. To jest coś, co kocham. Tu pan sprzedaje co? Kukurydzę. No spicy. Spicy no. Okej. Sure. No. Pan tutaj tak zamiesza do kubeczka i zrobione. Kukurydza. Przekąska za złotówkę. Poprosiłem, żeby nie było pikantne, ale pan uznał, że jednak trochę nie zaszkodzi. Ale pyszna. Tutaj można tymi przekąskami za złotówkę, za 50 groszy to normalnie cały dzień przeżyć. Zabawki dla dzieci. To jest też biznes. Dzieci łatwo przekabacić na swoją stronę. Zobaczcie, tu takie piękne
ozdoby. Też do ołtarzyków. Powiedzcie mi szczerze, oglądacie to, widzicie jaka jest sytuacja, nie? Ile jest towaru u każdego sprzedawcy. I ja się zastanawiam, czy oni są w stanie to wszystko sprzedać. Zwłaszcza jeżeli mówimy o owocach, o warzywach, ogólnie o jedzeniu szeroko pojętym. Bo tych towarów jest cała masa. No tutaj myślę, że Indie to jeden z większych rynków zbytu dla chińskiego eksportu. Jest po prostu ogrom. Czasy kolonialne, proszę zobaczyć, jeszcze jest taki stary chyba LED Indian Bank. Oczywiście banku to tutaj już nie ma, bo to jest dzielnica rzemieślnicza i te banki pouciekały stąd na rzecz takich bazarków, które widzicie w tle. Można wypatrzyć jeszcze takie ciekawostki. Zobaczcie. Wyposażenie ołtarzyków. Przeróżne lalki. Przeróżne jakieś dodatki. Powiem wam, że no tutaj można pieniędzmi rozrzucać na prawo i na lewo. Gdybym miał powiedzieć, jaka jest z najłatwiejszych robota tutaj na ulicach Indii, to powiedziałbym, że tragarz. Wszędzie można taką robotę, wiecie, ogarnąć, bo towaru jest dużo, jak widzicie, a przenieść trzeba. W takich małych, wąskich uliczkach, niczym labiryntach. Inaczej jak tragarzem nie jesteś w stanie tego zrobić. Ja nic nie chcę mówić, ale w samoobronie taka praca może by się przydała. Na zwierzęta uliczne. Fajna ty. Kurde, ale to łatwo zobaczyć na rentgenie w samolocie. A to są patany. To są patany, czyli nic innego jak latawce. Latawce, tutaj zobaczcie jakie długie żyłki. A, tam jest the name? Okej, zaraz ja tutaj zobaczę. Ale co wam chcę powiedzieć? Usman Toys. Usmana. Thank you. Usmana. Co chcę wam powiedzieć? Że latawce ogólnie w Azji są bardzo powszechne. Niemniej jednak w niektórych krajach stricte zakazane. Dlaczego? Ponieważ w momentach festiwali ludzie na potęgę wyciągają latawce, puszczają je, a te żyłki są żyłkami, nie sznureczkami bądź nitkami. Żyłka czemu? Po to, żeby była silna, po to, żeby się nie zerwała, po to, żeby można było latawiec wysoko puścić. Ale jak żyłka jest mocna i żył jest wiatr silny i żyłka zaczepi się wokół głowy czyjejś, to niestety może krzywdę zrobić. A nawet może doprowadzić do tego, że oddech stanie. Na przykład w Pakistanie puszczanie latawców zostało zakazane. W Afganistanie nie. W Indiach jak widać nie. Thank you. W Indiach jak widać nie, puszczają na potęgę i to widać bardzo często w przestrzeni publicznej. Ale wydaje mi się, że nie używa się żyłek, tylko specjalne jakieś takie nitki, które w razie takiego napięcia czy coś, to one od razu po prostu pękają. Było pokazane to chyba ze slumsów w Bombaju, że dzieci jak nie mają jak kupić sobie latawce, to robią sobie z opakowań po chipsach. To się nazywa kreatywność, prawda? A zobaczcie, pan tutaj jak sprawnie kokosa ogarnął, więc zdrówko dla was, ja tu sobie stanę. No. Bez słomki, szefie. Ja z tymi słomkami to się nie mogła znaleźć innej miejscówy. Orzeźwiający. Poproszę pana, żeby rozłupał. To sobie to... A nie ma czym tego mleczka zjeść. Thank you. Czy ja wam mówiłem, dlaczego kocham chodzić po targach? Z prostej przyczyny.
Ponieważ na targu są mężczyźni, jak wszędzie, ale na targu też są kobiety. I wtedy można popatrzeć sobie również na tą część piękną danego kraju. A to nie jest takie oczywiste. Ani patrzcie, jak kwiaty poprzeplatane na włosach. Tu pan ręczniki. Tutaj powiem wam, że jak ktoś jest bardzo empatyczny, bardzo go boli bieda, bądź... Hello, brother. Hello. Very good, very good. Jeżeli ktoś jest empatyczny i boli go właśnie ta bieda, bądź to, że starsi ludzie najzwyczajniej w świecie może źle sobie radzą, tu kolega, no to powiem wam, że takie strony, takie kraje mogą być po prostu trudne do bycia i życia. Noś helmet, bądź bezpieczny. Hello. Kilogram ziemniaków. Czekajcie zaraz. Hello. Kilogram ziemniaków, słuchajcie, muszę przeliczyć na szybko. 2 złote. Złoty 80, coś takiego. Tutaj w Indiach. No ziomek ze 150 kg to lekką ręką tutaj ciągnie. Ty, z tymi krowami to myślałem, że ich nie ma. A one jednak się bujają. Ciężko powiedzieć, czy to jest czyjaś, czy to nie czyjaś, czy to na wychodnym. Dziwny widok w takim 10-milionowym mieście. Tutaj przed nami jest fort, a może bardziej brama fortowa. Ciekawe, czy będzie można tam wejść. Zaraz to sprawdzimy i zobaczymy. Za mną Brama Delhi. W XVI wiek Kempe Gowda, czyli założyciel Bengaluru, tworzy fort. Po co? Żeby się bronić przed najeźdźcami. Ale najważniejsze jest to, z czego on ten port tworzy. Nie port, tylko fort. Z błota. Czyli z tego, z czego się tworzy, moi drodzy, domy w Afryce na przykład. Błoto, muł. Oh, really? Bo później po 100 latach zrobiono kamienny fort z litej skały. Zrobione są właśnie rzeźby. Łuki w stylu indo-islamskim, właśnie pobierające z islamu, z tej architektury islamu, dużo wzorców. Zobaczcie, jak one są pięknie, one są tam na górze pięknie właśnie tak wygrawerowane wręcz w litej skale. Tutaj brama do fortu. Ale wielka. Lite drewno, wow. Pan mi powiedział, że nie mogę robić filmów, więc robię to trochę z przyczajki. Te drzwi musiały naprawdę odpierać niejednego wroga. Ale masywne. I to jest powód, dla którego nie lubię chodzić po takich, wiecie, atrakcjach, że tak powiem, płatnych dla turystów. Bo siedzi taki Paweł na bramce, ochroniarz, i mówi, że nie można kręcić, co jest reklamą dla tego miejsca, bo to nie jest jakieś, powiedziałbym, super, hiper znane miejsce. W sensie to jest znana atrakcja w mieście, ale warto ją pokazać, opisać. On zatrzymuje i on mówi, że możesz kręcić telefonem albo robić zdjęcia telefonem, ale już taką malutką kamerką to już nie możesz. No więc mnie to czasami wkurza. I to nie jest takie rzadkie, moi drodzy, niestety. I to nie jest rzadkie, że telefonem możesz wszystko, a już taką kamerką już nie możesz. Bo co, ona profesjonalna? Telefony są bardziej profesjonalne od tego sprzętu, który ja aktualnie posiadam. Proszę, jaka wypasiona mućka. Piękna, przyzdobiona. Widać, że czyjaś. Temat krów jeszcze tutaj w Indiach poruszę i rozwinę, żebyście mogli bardziej zrozumieć tą zawiłą, że tak powiem,
sytuację tutaj pod tym względem. No muszę jakoś wrócić do swojego miejsca noclegowego, bo już czuję się wycieńczony tym hałasem. Udało się złapać tuk-tuka. Szybciutko teraz się przebijemy, taką mam nadzieję, bo to są 2 km. W sumie dużo, niedużo. Ale z tuk-tukiem będzie szybciej po prostu niż pieszo. Ale to trzeba mieć naprawdę oczy dookoła głowy. Beka jest z tych właśnie kierowców tuk-tuków, bo tak, podchodzę do pierwszego, gość mówi 250, podchodzę do drugiego, drugi mówi 150, podchodzę do trzeciego i mówię, czy za 50 zawiedziesz? I pokazuję adres, mówi, zawiozę. Kombinują. Oh, how much? Rób wystaje? Można psa kupić. Oferta 10 tych rupi. Rupieci. Kurde. Tutaj trzeba mieć psychę. ये वहाँ जाने नहीं होता जी वहाँ मैं जाते तो जाना होता Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Kończymy, ponieważ chaos już mnie zmęczył. Muszę się zregenerować i odpocząć, żeby móc kręcić kolejny odcinek. Niewątpliwie kolejny odcinek też będzie bez Bangalore, tylko z nieco innej części i o nieco innej tematyce niż dzisiaj. Dzisiaj było tak miejsko bardzo, więc słuchajcie, dajcie znać, jak się podobał odcinek, co zrobiło na Was wrażenie na tym filmie i rzecz jasna, moi drodzy, zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej. Koleżka musi odepchnąć. I dajcie znać, co tam u Was słychać. Trudna sytuacja. ಒಳ್ಳೆ 2 kilometers 4 kilometers ಆಗಿದೆ ಸುತ್ತಾಡ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಇರೋಣ ಗಾಡಿ ಪಾಸ್ ಹೋಗಿರೋಣ Trasę 2 km trzeba jechać 4 km. To nie ja ustalam.